Siemanko, dziś Mercedes klasy E poprzedniej generacji w rozsądnej konfiguracji. A ja wiem, jak to brzmi, poprzednia generacja, że to stary model, ale kurczę, zobaczcie, wciąż mamy do czynienia z dość świeżym samochodem przecież. No tak, bo 214 na rynku jest w zasadzie to od niedawna. Tutaj mamy do czynienia z egzemplarzem z 2017 roku. Auto zostało mi udostępnione przez Auto Comfort, dealera samochodów używanych spod Szczecina, z Morzyczyna. Maszyna ma 196 000 km przebiegu, no i taką E-klasę możemy już sobie kupić do 100 000 złotych. W sedanie, w dieslu, wersja, o proszę bardzo, od razu emblemacik E220D. Link do ogłoszenia macie w opisie filmu. Napęd na tył, oczywiście automatyczna skrzynia biegów 9-stopniowa, no bo nie było tutaj manuali we klasach już tej generacji. I w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie tak szybciuteńko z bliska, skoczymy sobie na próbę autostradową, w międzyczasie sprawdzimy zużycie paliwa, wyciszenie. Jak wygląda Mercedes klasy E W213, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Przyzwyczailiśmy się do tego wyglądu. Myślę, że wciąż po latach wygląda dość świeżo. Pamiętajmy, że E-klasa tej generacji weszła na rynek jakoś w 2016 roku, 8 lat temu. Tutaj mamy do czynienia z egzemplarzem 7-letnim. Ej, przyznacie, naprawdę klasa i nie jest to egzemplarz jakoś taki, wiecie, dopasieniec ostry, chociaż wyposażenie jest tutaj, myślę, wystarczające. Jeśli chodzi o konfigurację, czy tam specyfikację, no to mi się wydaje, że ten wóz został po prostu skonfigurowany przez kogoś do pokonywania tras. Czarny, bardzo elegancko wyglądający sedan, taka nie wiem, taka marynarka na kółkach, ja bym to ujął, albo garniak na kółkach. Mamy tutaj sporo chromów, czy to na dole, czy to u góry. Felgi nie są za duże, bo 17-calowe, rozmiar opon 225/55. Mamy tutaj światła LEDowe z przodu i z tyłu. Jest to full LED, wprawdzie nie wycinający, ale LEDzik. Bardzo fajna rzecz na dłuższe trasy. Ten egzemplarz został doposażony w aktywny tempomat z asystentem pasa ruchu. Ale wiecie, to nie tak, że tylko nam pokazuje po prostu pas i stara nas się, nie wiem, skorygować, gdy wyjeżdżamy. Nie, tutaj jak wrzucimy sobie tempomat, no to mamy taką półautonomiczną jazdę nawet. Fejkowe końcówki wydechów, ale w chromie, dostojnie. To nie jest tylko dostojne. Jak tutaj włożymy rękę, no to jest takie... no trudno, panie, takie czasy. Otwieramy bagażnik. No wiecie, mamy do czynienia z dużym sedanem, prawie 5 metrów, no 4,9 metra. No to bagażnik też tutaj nie powinien być mały. 540 litrów. Dostęp do bagażnika jest bardzo dobry. Tutaj jeszcze pod spodem jest taka oto przestrzeń. Tutaj moje jakieś pierdoły. Zawsze autko musi ładnie wyglądać w teście. Bagażnik jak bagażnik jest tutaj po prostu duży. I wnętrze, drzwi. Bardzo spoko. Do dźwięku zamykania i otwierania drzwi nie da się tutaj doczepić. Proszę, tutaj takie dekory. Ta kamera, no to widać tutaj. I tutaj skórka. Tutaj już brak skóry, ale jest miękko. Cały boczek jest miękki, oprócz tego dekoru, wiadomo, klamki przycisku, no i nie, wnęka też jest miękka, proszę Państwa. No bardzo ładnie, w komentarzach na pewno pojawią się jakieś takie opinie, że to już skończony Mercedes, bo się skończył i jest koniec. A tu kurczę, przyjazny samochodzik, pół skórki, wiadomo to jest ekoskóra, ale tutaj te białe przeszycia. Tutaj taka krateczka, to już tkaninka. Jak dobrze wiecie, mam 198 cm wzrostu. Ten fotel wyregulowany jest pode mnie. No i z tyłu generalnie zaliczam test dwumetrowca. Nowa 6 C8, ostatnio siedziało mi się wygodnie, bo tutaj włosami dotykam o podsufit. Jak tak bym się wyprostował, no to czachą bym dotknął. I tutaj na kolana, no to też tak, na styk. Ale wiecie, nie każda rodzina składa się z 4 dwumetrowców. Co nawiewy z tyłu. Kieptacka. Taki po prostu do śmigania na co dzień, czy tam w trasy samochodzik. Jeszcze podłokietnik. Proszę bardzo. Uchwyty na kubeczki i tutaj w środku też wyściułane miękko miejsce, jakiś schowek i przestrzeń pasażerska z przodu. Ogólnie, jak ktoś się nie zna na samochodach, że po prostu zna się troszeczkę gorzej, nie śledzi tego wszystkiego, nie każdy przecież musi się interesować. I to wiele osób pomyśli, że wciąż jest to jakiś nowy, najnowszy model Mercedesa. Dobra, przejdziemy jeszcze do przodu. Szybko boczek z przodu, też jest cały miękki. Tutaj jest skórka. Bardzo ładne są w Mercedesach tych przyciski. Też mega ładnie chodzą, tak bardzo delikatnie. No i co, tutaj dół też jest miękki. To możemy sobie, wyjąć tą całą przestrzeń. Też tam wnęka jest miękka. I fotel z przodu półelektryczny. Proszę, dowody.
ale przód, tył, no to już manualnie, zagłóweczek też manualnie. Fotel nawet tak sportowo troszeczkę wygląda. O, tutaj jeszcze też możemy sobie wyciągnąć dla wyższych kierowców. Muszę przyznać, no to są niezłe pufy. Tak trochę sportowo wyglądają, ale są to pufki. To odpalimy maszynę, żebyśmy to wszystko sobie tutaj mogli pooglądać. Widok z perspektywy kierowcy. Troszkę powietrze tutaj będzie wiało, bo się kabina nagrzała. No wie, czarny samochód z czarnym wnętrzem. Kierownica normalna, nie ma żadnych podcięć. Nawet taka trochę sportowa, no bo kurczę, taka trzyramienna, no w zasadzie 4, ale wiecie o co mi chodzi. Tutaj już mam pierwszą generację Mercedesa, gdzie mamy gładziki. Na szczęście one są przynajmniej płaskie. W nowych Mercedesach no to już są jeszcze po łuku tak poprowadzone gładziki. Także one są takie średnie w obsłudze, trzeba się po prostu do tego wszystkiego przyzwyczaić. Deska rozdzielcza jest miękka, nie ma tutaj żadnej skóry, ale jest miękka. Tutaj też jest miękko i tutaj też jest miękko. Materiały są bardzo spoko, tyle że po prostu są tutaj niektóre takie miejsca, co potrafią nam trochę zatrzeszczyć, gdy tam przyciskamy. Jak jedziemy na wertepach, to raczej jest spoko. Przy pierwszym wciśnięciu tak najbardziej słychać, ale szczerze, jak niedawno testowałem C-klasę najnowszą 206, no to tutaj jest naprawdę petarda. Tam się zdziwiłem, tak bardzo negatywnie się zaskoczyłem, jeśli chodzi o spasowanie. No i pamiętajmy, ten wóz ma już 200 000 kilometrów przebiegu, ale nie są to jakieś duże przebiegi jak na ten silnik, ten samochód. Pozycja za kierownicą, tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead, wszystko w porządku, bardzo komfortowo, fajnie. Też środek mamy poprowadzony taki oto dekor, tutaj proszę, takie też cyknięcia. Tutaj już black piano, zegareczek, fizyczne przyciski, klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, coś tutaj trzeba tłumaczyć, myślę, że nie. Tutaj uchwyty na kubki, schowek i tutaj panel dowodzenia, by sobie sterować multimediami. Nie mamy tutaj dotykowego wyświetlacza. W ogóle jest to podstawowe, co są multimedia. O, i podstawowe liczniki analogowe, także pełna kontrola nad przyspieszaniem, no bo analogowa jest wskazówka, tutaj się rusza, i pełna kontrola nad obrotami silnika. Wyglądają one generalnie tradycyjnie, schludnie. Może nie jest to pełen virtual cockpit, ale wiecie, no tak jak mówiłem na początku, jest to rozsądna konfiguracja do śmigania na trasy. Tutaj mamy za to kolorowy ekran LCD po środku. Proszę bardzo, zużycie paliwa. To w ogóle będzie hit 5,9 litra, ale jak ja tutaj nim jeżdżę, no to można mniej na luzie. No, takie tam. Wciskamy jeszcze na kierownicy. Tutaj mamy takie podmenu. Proszę bardzo, nawigacja, statystyki, asysta. O, manetki, no to tradycyjnie tak jak w Mercedesie. Tutaj jest od kierunkowskazów i wycieraczek. Tutaj tempomat, o, już widać po niej, że to jest tempomat aktywny właśnie. Trzymanie w pasie ruchu, półautonomiczna jazda, jak jedziemy na tempomacie. Wiecie, no w bazowej E-klasie to chyba tutaj nie ma żadnego przycisku, same zaślepki są. No tutaj mamy 2 uzupełnione, ale jest to dość istotna funkcja, myślę, fajna. Trochę ona kosztowała zresztą. Proszę. Wyświetlacz po środku, rozdzielczość czy na tym, czy na jednym, czy na drugim wyświetlaczu jest spoko. Lekkie takie opóźnienia są, ale generalnie korzysta się z tego bez większego problemu. A to od razu Wam pokażę tryby jazdy, jakie tutaj są. To Eco, ważny tutaj tryb, Comfort, Sport, Sport Plus i Individual. Sport Plus to kurczę, od razu obroty nam idą nawet do góry. Jeśli chodzi o tryb Eco, ja pierniczę, jak ten samochód chętnie żegluje, nawet jadąc po mieście 40 km na godzinę, od razu wrzuca nam tryb żeglowania. No mamy tutaj też jeszcze podświetlenie ambiente, chyba 64 kolory nawet. Powiem Wam, te z wyciszenia kręciłem w nocy, także będzie widać to ładnie na ujęciu, jak wszystko jest podświetlone. Samochód ten potrafi również sam zaparkować, wciskamy ten przycisk, znaczy po prostu wystarczy tutaj jechać wzdłuż zaparkowanych samochodów, auto nam samo wykryje przestrzeń, w której możemy zaparkować. O, kamerka. Proszę. Tutaj jeszcze jest taka szerokokątna. I tutaj po prostu na tył. Czujniki parkowania oczywiście z przodu i z tyłu. Jeszcze schoweczek. Schowek jest, tam głębiej jest miękko wykończony, no tutaj jest jedynie twardo. No i dobra, gasimy maszynę, możemy zajrzeć pod maskę. Oczywiście nawet nie muszę tutaj wspominać, że jest tutaj czujnik deszczu, czy też czujnik zmierzchu. Jakieś tam wiecie, lusterka tutaj z podświetleniem.
To już, chłopie, E-klasa przecież. O, podgrzewane fotele, a pod maską 2-litrowy turbodieselek generujący 194 konie mechaniczne oraz 400 Nm. Tu będzie pewnie znowu poruszony temat, czy ten silnik starcza tutaj, czy nie starcza. Jedni powiedzą, że tak, ja akurat należę do tych osób, bo na daily spokojniutko można sobie śmigać 2-litrowym dieselkiem w takiej maszynie. Inni powiedzą, że nie, że przecież to V8 tutaj musi być tylko i wyłącznie za 400 koni mechanicznych, to będzie takie wystarczające, a to takie subiektywne. Obiektywnie styka ten silnik. Auto też nie jest takie ciężkie, mimo iż jest to segment E. Silnik skonfigurowany jest z automatyczną 9-stopniową skrzynią biegów. Zamkniemy. Kurczę, 1680 kg. Jest to bardzo dobra masa, jak na taki wóz. Jeśli chodzi o zużycie paliwa po mieście, no to jak tak jeździmy sobie przepisowo, dzisiaj rano wyjechałem i z zimnego silnika liczyłem, to takie 5,5 litra mniej więcej z kilkunastu kilometrów. Bardzo ładnie, ale cuda dzieją się tutaj, jak tak sobie lecimy spokojnie w trasie. No to proszę Państwa, to się w głowie nie mieści. Idealnie równa droga, boczny wiatr, no i co? Średnie zużycie paliwa przy 90 km na godzinę to 3,2 litra na 100 km. Natomiast spalanie przy 120 km na godzinę wynosi już 4,5 litra na 100 km. Taki klunkier i takie zużycie paliwa, jeśli mowa o osiągach. Przyspieszenie do pierwszej setki według deklaracji producenta to 7,3 sekundy. A prędkość maksymalna to 240 km na godzinę. Pamiętam, kiedyś na próbie autostradowej byłem 213, ale poliftową, też właśnie z 2-litrowym turbodieselkiem pod maską. Tyle, że tam chyba był napęd 4x4, no i ogólnie był to polift. No zobaczymy, jak będzie tutaj. Pakuję się za kółko, cisnę na przejście graniczne w Kołbaskowie, a Wy w tym czasie zobaczcie, jakie tutaj jest wyciszenie. Aha, co do wyciszenia, nie mamy tutaj akustycznych szyb, normalne, a opony są letnie. Jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. Dzisiaj na spokojnie, bez soundchecku przecież, na 4-cylindrowy dieselek. To co, od razu tryb Sport Plus? Nie, dobra. Na razie na Eko sobie polecimy. D. Myślę, że będzie to ważna próba autostradowa. Jest to popularna konfiguracja, jeśli chodzi o W213, czy tam S213 jak kombi. Kasujemy zużycie paliwa jeszcze. Mam nadzieję, że żadnego korku dzisiaj nie będzie. Dzisiaj piątek, także w stronę Berlina nie powinno być problemów, ale w stronę Berlina będziemy mieli pod ostry wiatr. No zobaczymy, jak będzie. No i tak sobie lecimy. I tryb żeglowania od razu. No widać po obrotomierzu. Ten wóz mega chętnie chce żeglować ciągle. O, teraz jadę, odpuszczam gaz i od razu cyk. Ale nawet przy niskich prędkościach, wiecie, w BMW czy Audi to tak... W Audi to w ogóle najmniej żegluje skrzynia biegów. I kiedy ona po prostu, nie wiem, w zależności jakie są warunki, jaki ma humor. W BMW już częściej i tak chyba od 45, od 50 km na godzinę, ale tutaj naprawdę no 40, 35, no i w trybie żeglowania. Normalnie. I w zasadzie też niektórzy będą pisali, że to przecież niebezpieczne, tak na luzie się nie powinno. Kurczę, jakoś to ma homologację, jakoś te samochody produkowano właśnie w ten sposób. Zresztą produkcja jest do dzisiaj samochodów, które żeglują i jest ok. Dobra, ja tutaj sobie ściągnąłem kamerę i faktycznie wiatr, no w mordeczkę będzie w stronę Berlina. Ale tutaj slalom jest zrobiony. Czy taki Mercedes jest przypałowy? Myślę, że nie. Nie ma w ogóle przypału. Dwie BM-eczki czarne. O, to jest przypał. Powaga, ja nie wiem jak to jest tak stereotypowo. Dobra. I ciśniemy tryb no Sport Plus. Ale nie wiem, czy tutaj będzie 200 km na godzinę do drugiego wiaduktu. Naprawdę dzisiaj jest pod wiatr teraz.
trudno, robim co możem. Pod ostry wiatr. Nie no, 198 do drugiego wiaduktu. No i dobra, i hamujemy, bo wyprzedzanie. 206 już było, ale pamiętajmy, że ten wóz ma 240 wpisane. Takie klasy, nie pamiętam, tego nie sprawdzałem, ale o ile wiem, są całkiem aerodynamiczne. Dobra, tutaj w stylu takiego, w trybie luźnego Ryszarda po prostu się karniemy. Ole, tutaj w Toyocie aż chlapacz odpada. Tak pędzą 110. No to tak na luziku. Zresztą widzi, no 3000 obrotów. Ja nawet nie depczę tutaj do dechy. O, takie. O. Prędkość do opowiadania. Całkiem fajne wyciszenie, mimo iż nawet nie ma tutaj klejonych szyb. Jest bardzo, bardzo spoko. O, nawet się już nie obejrzałem, a już 200 km na godzinę. Ale wiatrzysko jest, no. Dobra, sprawdźmy sobie może prędkości obrotowe. To tryb komfort, żeby maszyna nam tutaj nie żeglowała. 140 km na godzinę do 1500. Ojejku, 22 obroty. 120. 1289 obrotów. I stówka. Nie, już auto nie będzie tutaj chciało 9 biegu wrzucić. No 8 bieg przy stówce, takie same obroty jak przy 120, tylko że na 6 biegu Sport Plus, ale nie wiem, czy tutaj 100-200 zbadamy, czy nie. Nie jest za bardzo pod wiatr. Będzie troszeczkę z górki, tak minus 1%. No zobaczymy. Jedzie w przypadku takich samochodów, to są pomiary orientacyjne przecież, takie 100-200. Maszyna do śmigania na trasy, a wyprzedzanie to od 100 do 140 jest przeważnie 24 i 13 i coś tam z góry było, 1 chyba i 3%, ale jest ostro pod wiatr. O, pozdrawiamy tam Coli, czy tam policajów, się tam w krzakach ukryli. Ciekawe po co. Przecież jedziemy po odcinku bez ograniczeń. 210 km na godzinę to i tak poniżej 3000 obrotów tutaj mamy. Teraz kickdown dopiero. Jezu, lecąc tak pod wiatr, to aż człowiek ma wyrzuty sumienia, powiem wam. Nie wiem, jakieś to jest dziwne takie. Kurczę, ale Mercedes w ogóle się nie poddaje. Dwa, 3, 1, przecież tutaj tak równo nawet było. Ale dobra, tutaj sobie nadrobimy z górki. Ciekawe, czy tu jest kaganiec. Wiem, że takie potrafi Mercedes robić kagańce typu 240 i koniec. Tak, proszę Państwa, chociaż nie. Cholera wie. Nie wiem, 242 km na godzinę według GPS-u. Dobra, już pojedziemy na Szwed, nie będziemy tutaj zużywać hamulców. Będziemy spokojnie jechać. 242. Bieg mi wprawdzie wrzucił wyższy, ale... czy to było już to? Nie wiem. Średnie zużycie z próby autostradowej, jak tak się ostrzej ciśnie i pod wiatrzysko, to 12,8 litra. W limuzynie z segmentu E, która ciśnie ponad 240 na godzinę, wrzucam tryb komfort. Powiem tak, jeśli takie coś komuś nie starcza, no to ja nie wiem. Obiektywnie ten samochód jak najbardziej jest wystarczający, jeśli chodzi o parametry, o osiągi. Wydawałoby się, że będzie on raczej wolniejszy, ale nie. Subiektywnie, no to może być naprawdę różnie. Jeden napisze, że tutaj powinno być 300-400 koni, będzie tak optymalnie. Wtedy będzie ten samochód szedł. Powiem wam tak, z mojej perspektywy, jak testowałem naprawdę pełno różnych mocnych samochodów, z mojej perspektywy auto tak już naprawdę idzie, no jak ma tak 3,1, 3,2 do setki, o, to już tak idzie. No, nie no, żartuję, no te 3,8 jak ma, to też jest spoko. 3,9 to już nawet, jak ta moja A45S miała 3,9 do setki, no to już tak idzie samochodzik, fajnie.
to będziemy zjeżdżać. Kurczę, niefortunnie ustawiłem sobie kamerę, że jak wrzucam kierunkowskaz, no to tutaj mi zahacza troszeczkę. No trudno, już jakoś wytrzymamy, myślę. Ale ja pierniczę na szmyln, jak się bujnęliśmy na odcinku specjalnym z górki. Jakby było z wiatrem i nie wiem, czy to jest kaganie, czy nie, to normalnie 257, 258 według GPS-u. Myślę, żeby było jak pod wiatrzysko tak ten samochód szedł. To jest, no, imponujące, proszę Państwa. Zawrotka już tutaj z soundchecków nie będziemy sobie robić. Zawracamy i ciśniemy jeszcze raz. Może 100-200 uda nam się zbadać, ale z takim wiatrem to ojejku. Z 22 sekundy będzie. Jeśli mowa o prowadzeniu, no to wiadomo, jest tutaj bujanka, jak najbardziej na oponkach, na zawieszeniu, ale tak ma tutaj być. Z charakteru, jeśli weźmiemy taką E220D, to ma być troszeczkę taki dziadek, powiedzmy, no, w marynareczce. Dobra, ja tutaj cisnę, ale nic nikomu nie obiecuję. Czy będzie 100-200, czy nie? Jak będzie, to będzie bardzo dobry czas. Będzie w miarę równo, ale no w dupę wieje jak cholera. No i cyk, paka 8, paka 9. No 23,1 E220 D100-200. Panie, to jest za dobry czas. Szczerze tutaj nie wiem, czy już się bujniemy. Jak się jeszcze bujnę, jak będzie okazja, no to po prostu wrzucę. A jak nie, to widzimy się już przy granicy, myślę. Średnie zużycie, jak tak zwolniłem trochę na zjeździe, spadło do 11,5 litra na 100 km. 11,4. No bo teraz wlekę się 180. Teraz może coś jeszcze będzie. No chyba kagańczyk to jest, coś czuję. No i tutaj troszkę z wiatrem, ale też z góry. No, teraz powinno być sporo. Panie, to chyba nie był kagańczyk, coś mi się tak wydaje. Sam nie wiem. Tak mnie odcięło, jakby tak się troszeczkę zagalopował Mercedes i tak mnie puścił, że tak kurczę, 245-246 km na godzinę według GPS-u i pomyślał, a nie, ty, ja mam kaganiec przecież, chłopie, dobra, odcinamy. I jeszcze raz, średnie zużycie paliwa, już raczej szybciej nie pojedziemy. Średnie zużycie 11,3, spadło jeszcze troszkę. Jest, dajcie już spokój, no. To jest śmiech, te zużycie paliwa w tym samochodzie. 11,2. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta próba autostradowa Wam się niesamowicie podobała, jak i ten samochód. Prosta konfiguracja, ale taka fajna na trasę. O, tempomacik zapinamy na 140 i tutaj nas będzie prowadziło w pasie. To jeszcze zapomniałem tutaj tryb Eco sobie odpalić. Teraz można się w pełni odprężyć. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.